zdramatyzowane. Co znaczyło dla Żydów życie wśród chrześcijańskiej większości w chrześcijańskim kraju? Na czym polega antysemityzm? Jego struktura, jego mechanizmy, jego cultural patterns, wzory narracyjne. Tu nie trzeba wiele wysiłku wkładać w tę sprawę, znaczy wiele miejsca nie trzeba temu poświęcać, to są sprawy złożone, ale nie aż tak bardzo skomplikowane. Przepraszam, druga sprawa kontekstualizacji. Sam pan profesor był łaskaw przyznać, że może Kościół nie jest tak przedstawiony, jak powinien być, może obraz pogromów nie jest też taki, jaki powinien być. Polski nacjonalizm jest reprezentowany przez Jeleńskiego, który jest figurą dzisiaj zupełnie nieznaną, zamiast Dmowskiego, który nie tylko był w swoim czasie był figurą emblematyczną, ale dzisiaj taką figurą emblematyczną pozostaje i ma pełne prawo obywatelstwa w polskiej edukacji historycznej i polskiej polityce historycznej. Także tu nie chodzi o liczbę faktów, tu nie chodzi o wiedzę rzeczową. Ja przepraszam, ale może Pani ostatnie zdanie. Na piśmie przekaże profesorowi to To jest ostatnie zdanie, tak? Ostatnie zdanie chciałam powiedzieć. Chodzi tutaj o ramę porządkującą wiedzę, o konfigurację tej wiedzy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Następny. Bardzo proszę, Panie Profesorze. Każdy z nas ma oczywiście swój pogląd na tą wystawę. Wielu z nas współpracowało przy przygotowaniu tej wystawy. Ja może zacznę od końca, od tego, co Mark Schneider powiedział. On ma bardzo wiele racji, tylko ja bym zacytował powiedzenie mego profesora: kto chce za dużo objąć, nigdy dobrze nie obejmie. No nie jesteśmy w stanie rzeczywiście wszystkiego pokazać. Ja się z kolei zgadzam, że pewne rzeczy nie znalazły się na tej wystawie, które mogły się znaleźć i powinny były się znaleźć. I teraz wrócę do wystąpienia sama. Ja się z tym całkowicie zgadzam, że nie można tego, co się działo w Polsce, uważać za przedsionek Shoah. To nie miało ze sobą związku tak naprawdę. Jednym zjawiskiem jest antysemityzm w Polsce, innym zjawiskiem jest Shoah. Tu masz rację. Natomiast można mówić oczywiście o tym, że to, co się działo w Polsce, miało wpływ na zachowanie polskiego społeczeństwa w czasie wojny. To też to jest truizm. Natomiast chciałbym powiedzieć, i tu zwrócić się do wszystkich muzealników, nie tylko muzealników, czego nie udało się na tej wystawie pokazać. Tak naprawdę, dwudziestolecie, szczególnie ostatnie 5 lat Polski międzywojennej. Ja kiedyś pisałem, że jest to najgorszy okres w stosunkach polsko-żydowskich. To ostatnie 5 lat. Otóż my możemy pokazać, był pogrom, były ulotki antysemickie, było to, było tamto. Możemy się oczywiście odwołać do liczb, które podaje Jakub Leszczyński, ile było ofiar tych wszystkich wypadków, chociaż nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego danych, to od razu chcę powiedzieć. Ale nie udało się pokazać atmosfery. I ja mówię, nie udało się nie jako zarzut, bo ja sam nad tym wiele myślałem i nie widzę sposobu, jak pokazać rzeczywiście atmosferę tego, co się działo. To jest niezwykle trudne zagadnienie, bo chcę od razu powiedzieć, że są w galerii rzeczy rzeczywiście świetnie pokazane, ale ten element został jakoś, nie bardzo. Dziękuję, panie profesorze. Profesor Genę, bardzo proszę. Sorry, University College London. I always tell my students when I teach the interwar period that it was not the question of whether the glass was half full or half empty, but there were 2 full glasses, one of Jewish culture and one of rejection of Jews. And I would like to return to the first session today of Professor Bartal's lecture about the continuities in Polish Jewish life. And what I think is missing in the interwar period gallery is the fact that after 200 years, more or less, of cohabitation, factual cohabitation, Poles regain control of their own polity with very dramatic consequences for Polish-Jewish relations. And this is something which had a very significant impact on all the levels of Polish-Jewish relations.
And it would have been important to, in some way, reflect on this very, very important shift, the expression of which is perhaps one thing which I think is very interesting, which is there and not there in the gallery, namely what Gershon has referred to, the generational shift, the generational rift in Polish Jewry, the rejection of the older generations by the younger generation, which is a very strong tendency in the 1920s and 1930s. So in favor of showing a very rich Jewish culture, what we don't really get is a differentiation, not the diversity, but the quite existential rift which opens in this period, perhaps linked to this larger process of political tectonic shift of the reconfiguration of Polish Jewish cohabitation. Thank you. Thank you very much. I ostatnie pytanie, bardzo proszę Panią. Panią. Tak. Tak, proszę. Tak. Okay. Just to Gershon, about the use of the term disunity, I think it implies some judgments that you probably don't intend, but why would a population of over 3 million have unity? What other population does? I mean, there was an explosion of creativity and diversity in so many different ways. One size doesn't fit all. It didn't fit all for them or for any other population of that size. I think where it becomes particularly acute is the implication possibly that politically, had Polish Jewry been unified, they might have been able to effect a different outcome to their situation. And to cite Ezra Mendelsohn again in his older book about, the chapter about Poland in his book about East Central Jewry in the interwar period, that had they all been united, it would not have been able to... Tylko proszę krótko. Będę się starała, Joanna Michnik. Dziękuję bardzo za te wszystkie prezentacje. I think what we have realized through these presentations, and they are all great, and they show actually an important problem. How that is actually has to be developed. Perhaps this is also a question to Anthony and Barbara. What to do, how to see the impact of the big world on an individual. And this could be actually very much developed through the eyes of children. I think in all these presentations, actually the importance of children